Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj powraca Ferguson ze swoim najnowszym modelem Regent i200S, czyli można powiedzieć, że radiem internetowym, chociaż według mnie to urządzenie potrafi zdecydowanie więcej, a więc nie przedłużając, zaczynamy. Od kilku lat korzystam z innego modelu Fergusona z serii Regent. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to model i450S. Nieco większe radio internetowe, a w zasadzie combine audio, tak bym go nazwał. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję materiał, recenzję tego sprzętu. Jestem z niego bardzo zadowolony, więc nadal mogę go z czystym sumieniem polecić. Ale nie wszyscy chcą mieć aż taki duży sprzęt i nie wszędzie on się zmieści, nie do każdego salonu. Dzisiaj coś dużo bardziej wszechstronnego, bo to radyjko możemy postawić i w warsztacie, i w zakładzie pracy. Możemy też postawić go w kuchni, w salonie, czy też w sypialni. I myślę, że to jest największą zaletą tego urządzenia, że w bardzo kompaktowej obudowie mieści bardzo wiele funkcjonalności. Urządzenie jest nowością w ofercie Fergusona, więc przejdźmy do jego rozpakowania. Jeśli chodzi o opakowanie, to mamy jeszcze informację, że jest to radio internetowe z łącznością Wi-Fi, łatwy dostęp do ponad 20 000 stacji internetowych i podcastów, Spotify Connect, tutaj certyfikowany, Bluetooth chyba 5.2, jeżeli dobrze pamiętam, wyświetlacz LCD 2,4 cala, 320x240, proste sterowanie, wbudowane dwa cyfrowe guziki, funkcja wyłączania wieczorem, więc jeżeli będziecie chcieli zasypiać na przykład przy włączonej muzyce, to radyjko samo się w odpowiednim momencie wyłączy. Gniazdo oczywiście wejściowe jest AUX IN, standardowe 3,5 mm, gniazdo słuchawkowe na wyjście na słuchawki, port USB również się znalazł, brawo producent. No i oczywiście mamy pilot zdalnego sterowania, gdybyśmy nie chcieli wstawać z kanapy, a sterować zdalnie to urządzenie. Kolory są trzy. Ja mam Light Wood, jak widać jest jeszcze Dark Grey i całkowicie czarny Black. Oczywiście radyjko ma aplikację, bo możemy sterować je również z aplikacji na smartfona, linki do Google Play i App Store'a. Biała wersja prezentuje się następująco i chyba będę miał również białego pilota, słuchajcie. Oczywiście urządzenie spełnia wszelkie normy europejskie, DGRI na punkt. To już jest jakby standard dla Fergusona, który oczywiście produkuje w Chinach, ale te wszystkie sprzęty są przygotowywane, projektowane tutaj w Polsce. Czas na rozpakowanie sprzętu. Co otrzymujemy w pudełku? Pilocik i rzeczywiście jest biały, jak widzę. Może w wersji czarnej będzie czarny, tutaj jest biały. Mamy tutaj sporo klawiszy. Mamy wybór trybów, wybór menu, equalizer, klawisz nawigacyjny z zatwierdzaniem i oczywiście klawisze numeryczne. Mamy logo Regenta i200S. Porównania, tutaj mamy pilota od starszego Regenta i one są bardzo podobnie zrobione, jak widzę. Natomiast ta wersja jest nieco mniejsza, bardziej kompaktowa, ale główne funkcjonalności zostały zachowane. Co otrzymujemy jeszcze? Mamy instrukcję obsługi, dosyć grubą, ale jeżeli chcecie podłączyć radio, to myślę, że bez tej instrukcji też sobie poradzicie. Mamy zasilacz z taką końcóweczką. Brawo dla producenta za długi kabel zasilający, bo ma on około 2 metrów. A jak patrzę w tej chwili na zasilacz, to widzę kolejną zaletę tego urządzenia. Mamy 5V 1,5 A, czyli 7,5 W maksymalną moc, a biorąc pod uwagę, że zazwyczaj zasilacze są z pewną rezerwą, to urządzenie naprawdę będzie pobierać niewiele energii. Zostało nam jeszcze chyba samo urządzenie. I tak, zgadza się, lekkie, nie jest ciężkie, słuchajcie. Tak prezentuje się samo urządzenie. Mamy tutaj 2,4 calowy wyświetlacz kolorowy 320x240, klawisze funkcyjne, membranę głośnika, jeżeli dobrze pamiętam 3-calowy głośnik. Mamy też, słuchajcie, na drugiej stronie
porty. Mamy tutaj AUX in, czyli kabel wejściowy. Możemy sobie podłączyć jakiś starszy sprzęt, na przykład, nie wiem, gramofon albo inne urządzenia, które chcielibyśmy klasycznie podłączyć do tego radyjka. Mamy też wyjście słuchawkowe, port USB i to fajny też dodatek, ponieważ sam często korzystam z pendrive'ów, gdzie mam jeszcze jakieś starsze MP3 i mamy gniazdo zasilania. Tutaj otwór od Bass Reflexu, bo słuchajcie, ten głośnik taki, to urządzenie taki głośnik posiada. Antenka, która pomoże nam złapać radia FM, czy radio FM i radio cyfrowe. Mamy naprawdę bardzo fajną obudowę. Wygląda na drewno. No i przedni panel w kolorze białym, ale to w zależności od wersji, którą wybierzecie. Dobrze, ja sobie pozwolę podłączyć urządzenie do portu DC, czyli tutaj. Niech ono się już uruchamia, a ja popatrzę na te klawisze. Mamy tutaj do tuningu klawisze, do menu, info, mode, parowanie Bluetooth, a w tej chwili nas powitał menu językowym: angielski, duński, holenderski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, polski, portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki. Języków całkiem sporo. Ja może ustawię polski. Kreator konfiguracji, czy uruchomić? No tak. Format godzinny, 24-godzinny. Aktualizacja przez internet. Aha, przepraszam, automatyczna aktualizacja poprzez DAB, z FM albo przez internet. Kolejnym punktem jest strefa czasowa. Tych stref mamy sporo. Asystent sieciowy przeszukuje teraz sieci. Konfigurator pozwala nam skorzystać z WPS-u, więc nawet nie musimy wpisywać hasła w swojej sieci. I mamy tutaj w tej chwili możliwość wyboru radia internetowego. Jeżeli chodzi o źródła dźwięku, to mamy, tak jak mówiłem, radio internetowe, podcasty, Spotify Connect, które jest naprawdę fajną opcją. Mamy USB, mamy cyfrowe radio, mamy analogowe radio, Bluetooth i wejście, AUX. Dodatkowo mamy 5 klawiszy na ulubione stacje. Mamy Bluetootha. Jeżeli chodzi o tą diodę, to jest to odbiornik podczerwieni od pilota. A na samym spodzie, słuchajcie, mamy takie fajne gumowe nóżki, podstawki, żeby nie rysować powierzchni, więc to też duży plus dla producenta. Samo radyjko jest bardzo fajnie wykonane, wygląda elegancko, dobrze się prezentuje, a ja do Was oczywiście wrócę po dłuższych testach i powiem Wam, co myślę o tym radyjku. Włożyłem akumulatorki zamiast baterii i oczywiście działa w duchu środowiska. Ale jak w ogóle gra to radyjko? Zaraz postaram się Wam podać. W tej chwili gra radio internetowe. Zmieniamy menu. Oczywiście możemy robić to pilotem, aplikacją, bądź też tutaj z poziomu pokrętła. Zmieniamy na Bluetooth audio. Połączył się z moim laptopem. A więc odtwarzamy. Gra naprawdę czysto i głośno, skala do 20. Powiem szczerze, jestem zaskoczony, że tak małe urządzonko i kompaktowe może grać tak czysto i tak głośno. Mamy też profile, korektory dźwięku, możemy sobie ustawić swój własny, możemy ustawić predefiniowane. Bazując na moich doświadczeniach ze sprzętami audio Fergusona,
No, można było przypuszczać, że Ferguson może nie zrobi sprzętu dla audiofilii, ale sprzęt, który zadowoli 99% zwykłych słuchaczy i poniżej pewnego poziomu nie zajdzie. A ten poziom jest naprawdę bardzo solidny. Po konfiguracji, którą najlepiej przeprowadzić za pomocą aplikacji na smartfona, bo jest po prostu najszybciej, możemy obsługiwać sam sprzęt na 3 sposoby. Pilot, klawisze tutaj na panelu i aplikacja, jeżeli chodzi o obsługę. Jeżeli chodzi o aplikację, to mamy tutaj wszystkie tryby pracy, ale może włączmy radyjko tradycyjnie. Włącza nam się na ostatnim trybie. W moim wypadku jest to radio, natomiast możemy również, słuchajcie, o, widzę, że nawet logo wyświetla. Możemy wyświetlić główne menu. I teraz tak, może pokażę to na aplikacji. Przechodzimy na źródło i mamy do wyboru, słuchajcie, radio internetowe. Mamy teraz włączone. I ja mam tutaj ustawionych w tej chwili 30 stacji radia internetowego. Możemy zmieścić ich do 40. Bez problemu z pilota możemy wybrać pierwsze 20. 9 tutaj, plus te, które, słuchajcie, możemy wybrać z jedynką. Być może jest możliwość wybrania kolejnych, ale ja tutaj widzę tylko 0 albo 10, więc chyba tylko 20 z pilota. Z aplikacji wszystkie 40, a 5 mamy tutaj do ustawienia pod ulubionymi. I ja zaraz zobaczę, czy rzeczywiście będę mógł zmienić. Tak, mam tutaj ustawione RMF, złote przeboje na jedynce, na 4 chyba nic nie ustawiłem. W każdym razie na 3 mamy, o, macie RMF, Radio Z i radio złote przeboje. To jeżeli chodzi o radio internetowe. Podobna sytuacja ma z radiem. Tu są podcasty. Podcastów chyba nie ustawiałem. A nie. Mamy tutaj wywiad z Janem Urbanem. Pozdrawiamy pana trenera. Liczymy, że w barażach uda nam się awansować na mundial. Mamy Spotify Connect. I to jest też bardzo fajna funkcjonalność. Tylko że tutaj musimy już mieć konto, do którego się zalogujemy na smartfonie. Tak, słuchajcie, ale muszę sobie tutaj włączyć najpierw Regenta. I w tej chwili mogę przełączyć już na radyjko. Telefon mogę odłożyć i on mi będzie listę odtwarzał, więc to też bardzo fajna funkcjonalność. Niespotykana w wielu radioodbiornikach, szczególnie w tym budżecie. Tutaj mamy USB, no i oczywiście możemy sobie podłączyć dowolny pendrive z tyłu. Proponuję jakiś mały, żeby nie wystawał. Są takie i są w tej chwili za śmieszne pieniądze. Mamy też radio cyfrowe, radio DAB. I tutaj mamy też możliwość ustawienia ulubionych. Ja mogę sobie przełączać te ulubione tutaj. Tych cyfrowych stacji nie jest za dużo, więc umówmy się, że to jest dodatek. Ale są. Mamy też radio analogowe. I tutaj ja mam to samo. Słuchajcie, jeżeli chodzi o aplikację, mam już wchodząc w tej chwili w ustawienia w aplikacji. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać w tej chwili. Tak, mamy radio FM. Tutaj możemy sobie wybierać stacje. Ja ulubionych stacji mam wybranych około 10, natomiast mogę zrobić, oczywiście mogę ich ustawić więcej. Tutaj też lista ulubionych jest do 40 w aplikacji. Na pilocie pierwsze 20 na pewno i 5 na panelu na samym radyjku. Co mamy dalej? Bluetooth. Radio zgłasza się jako Regent i200S, jeżeli dobrze pamiętam. Bez problemu łączy się z laptopem nawet w odległości 10 metrów.
No i mamy oczywiście wejście AUX na sam koniec, czyli mamy tak naprawdę 8 źródeł jakby dźwięku. Może jeszcze sprawdźmy menu, co oferuje menu. Jeżeli chodzi o menu główne, to tutaj mamy do wyboru. Mamy ostatnio słuchane, tutaj lista radiostacji, ale to jest związane z aktualnie radiem internetowym. Możemy sobie wybierać je. Konfiguracja systemu. Tu mamy korektor i możemy sobie wybrać, słuchajcie, rock, kino, muzyka poważna, pop, wiadomości, mój korektor, gdzie możemy ustawić samemu ten korektor. Konfiguruj moje ustawienia, tony wysokie, niskie. I możemy sobie skonfigurować tony wysokie i tony niskie. Natomiast ja osobiście ustawiłem sobie rock i basy są naprawdę konkretne. Natomiast wracając jeszcze do menu głównego, mamy radio internetowe. Podcasty, Spotify, USB tu możemy wybierać. I możemy wybierać czas zasypiania. Jest w tej chwili wyłączony. Alarmy, 2 niezależne. A w konfiguracji systemu możemy wybrać oprócz korektora ustawienia związane z siecią. Ja mam połączone oczywiście do swojej sieci Wi-Fi to radyjko. Ustawienia ręczne. DHCP można nawet ustawić. Czas i data. Można ustawić datę ręcznie. Można wymusić automatyczną aktualizację. Ustawić format 24:12. Oczywiście ustawić strefę czasową. DST, szczerze mówiąc, nie wiem co to jest. Format standby możemy zmienić z digital. To jest ten cyfrowy zegar na analogowy. Nie wiem jak to będzie wyglądać, szczerze mówiąc. I to są wszystkie chyba w tej chwili już formaty. Wyłączmy go. O, analogowy jest taki. To ja chyba jednak wolę cyfrowy. Wybudzimy go i zmienię sobie na cyfrowy. Tutaj zmienimy na cyfrowy, a wracamy jeszcze do dalszych menu. Mamy język, ustawianie języka w menu. Możemy przywrócić ustawienia fabryczne. No ja tego nie chcę robić, bo już sobie skonfigurowałem sprzęt. Możemy sprawdzić aktualizację oprogramowania w tej chwili przez sieć. Czy są nowe wersje. Nie myślę, że nie ma w tej chwili, bo jest to naprawdę nowość, jeżeli chodzi o to radio. Ale być może w przyszłości się pojawią. Pamiętam, że chyba coś miałem na swojego Regenta i450. No i to w zasadzie chyba będzie wszystko. Kreator konfiguracji tu jest jeszcze w kilku językach. No ja już sobie skonfigurowałem to radyjko, więc nie będę się w to bawił. Informacja o sprzęcie. Nawet wersja Spotify jest. Podświetlanie. I tutaj przekroczenie limitu czasu, to jest chyba czas podświetlania. Można też zmienić na niski poziom podświetlania, średni albo wysoki. To ja w tej chwili włączę może na wysoki. Też nie wiem, czy na wysokim nie będzie dla Was za wysoko. Nie będzie nic widać. A to jest wyłączenie podświetlania. Wyświetlacz jest wyraźny, słuchajcie, wszystko widać na nim. Tutaj jak zwykle postarał się bardzo Ferguson. 2,4 cala, czy nie za mały? Według mnie nie. Do tych rozmiarów radyjka jest jak najbardziej super, wystarczający.
Mam większy, chyba 2,8 cala w starszym Regencie. Nie widzę jakiejś znaczącej różnicy. Jest równie wyraźny obraz. Jeżeli chodzi o USB, możemy jeszcze wybrać opcję jak moja lista odtwarzania. A jeszcze, żeby była ciekawostka, nie musimy sterować pilotem. Możemy sobie tutaj po menu chodzić pokrętełkiem, słuchajcie, i zatwierdzać naciskając je, więc to taka dodatkowa ciekawostka. Mamy tutaj w każdym podmenu w zasadzie jeszcze dodatkowe opcje, w zależności od tego, co odtwarzamy. W tej chwili USB, możemy wybrać sobie listę odtwarzania, wybrać odtwarzacz USB. No ja w tej chwili nie mam podłączonego pendrive'a, więc tutaj menu nie będę miał, ale możemy też wybrać losowe powtarzanie utworów. Podsumowując moje pierwsze wrażenia z nowym sprzętem od Fergusona, Regentem i200S, jak najbardziej pozytywne wrażenia. Nie mogę w zasadzie nic zarzucić temu urządzeniu, wręcz przeciwnie, jestem pod wielkim wrażeniem, jak dobrze jest wykonane, jak dobrze gra pomimo tylko jednego głośnika, jak dużą funkcjonalność posiada ten sprzęt. Mamy aż 8 źródeł dźwięku, USB, AUX, Bluetooth, radio cyfrowe, radio analogowe, Spotify, podcasty i radio internetowe, czyli bogate portfolio źródeł dźwięku. Dodatkowo fajne sterowanie, bo wszystko możemy zrobić z tego panelu. Jeżeli chcemy coś na szybko, podchodząc do radia, możemy też korzystać z pilota, który jest naprawdę fajnie wykonany i zapewnia również sporą funkcjonalność. A jeżeli ktoś jest leniwy albo siedzi przy kanapie, wszystko może sobie skonfigurować za pomocą aplikacji na smartfona, więc tutaj jak najbardziej też na plus. Mamy 3 rodzaje sterowania, wiele źródeł dźwięku, dobrą jakość odtwarzania, oczywiście z zastrzeżeniami, jeżeli ktoś nie jest audiofilem. Dla 99% użytkowników ten sprzęt i jakość odtwarzanej muzyki przez niego będzie bardzo zadowalająca. Dajcie proszę znać w komentarzach, co Wy myślicie o tego typu sprzętach. Czy jesteście zainteresowani zakupem takiego radyjka do pracy, do warsztatu, do biura, do salonu, do sypialni, czy może do kuchni? Dajcie znać w komentarzach. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Dajcie też znać, czy chcecie jakiś kolejny film z tym radyjkiem, na przykład z dłuższej perspektywy czasu użytkowania. Doceniając moją pracę, jeżeli materiał się Wam spodobał, aby niósł się po sieci, proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy film, aby lepiej pozycjonował się ten materiał i docierał do większej liczby zainteresowanych tego typu sprzętem użytkowników. Pamiętajcie, do wyboru macie 2 pozostałe jeszcze wersje kolorystyczne, więc dla każdego coś dobrego, a linki do sklepu oczywiście pod filmem. Na koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych modeli od Fergusona z ich bogatego portfolio. Hej, hej, do kolejnego wideo.